Szanowni Państwo, partnerami niniejszego odcinka są firma Smile Sonic, producent sonicznych szczoteczek do zębów, które dzięki podręcznemu etui oraz niezwykle mocnej baterii idealnie sprawdzą się w podróży bez konieczności zabierania ładowarki. Oraz serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie wyjechać do miejsc, w których to palmy rosną nie tylko w ogrodach botanicznych. Potężne diesle wprawiają w leciutkie drżenie kadłub ogromnego promu samochodowo-pasażerskiego, który odpływa właśnie z miejscowości Los Cristianos i płynie na wyspę La Gomera. Los Cristianos jest na Teneryfie, a Teneryfa od La Gomery oddalona jest o godzinę drogi takim właśnie promem. Niezwykle się cieszę z tej podróży, gdyż La Gomera to jedna z tych wysp kanaryjskich, na których jeszcze nigdy nie byłem. Godzina w jedną, godzina w drugą, cały dzień na La Gomerze. To będzie piękna podróż, mam nadzieję, a na razie trzeba napić się porannej kawy. Najwięcej promami napływałem się w życiu, rzecz jasna, w Dalmacji. No i widzę delikatną różnicę pomiędzy promami chorwackimi, a promami miejscowymi. Nawet nie chodzi o to, że Jadrolinia podaje kawę w filiżankach, a tutaj mamy tylko takie kubeczki. To jest detal. Nie chodzi też o to, że tutaj przeważnie bardziej buja, no bo to jest ocean, tam Jadran, chociaż Adriatyk wzburzony też może być bardzo nieprzyjemny. Otóż zasadnicza różnica polega na tym, że w Chorwacji po prostu kupuje się bilet i wchodzi na prom. Natomiast tutaj, żeby kupić bilet, trzeba okazać dowód tożsamości i dokładnie tak jak w samolocie, wchodząc na prom, trzeba pokazać i bilet, i dowód tożsamości również. W zasadzie nie dziwię się temu zupełnie, gdyż Hiszpanie mają znacznie dłuższą i znacznie obfitszą niż Chorwaci tradycję zamachów bombowych. I to często takich, które zmieniały życie kraju. No, choćby w grudniu roku 1973 separatyści baskijscy z ETA wysadzili w powietrze Luisa Carrero Blanco, admirała, który był namaszczony przez Franco na następcę. No i to zmieniło życie kraju radykalnie. Było jednym z ważniejszych elementów, które przesądziło przejściu od dyktatury do demokracji. No więc bardziej pilnują. Mam dowód oryginalny, nie wstydzę się go, zatem uciążliwość żadna. A kawka? Kawka w porządku. Pokładów otwartych tutaj prawie nie ma, wyjąwszy maleńki kawałek na rufie, no ale to też nie dziwota. Jednak jak człowiek wypadnie z czegoś takiego na bezkresie oceanicznym, to jak śliwka w kompot, w wielką kać kompotu. Widok raczej z gatunku tych niekiepskich. W dole miejsce, do którego przybiliśmy promem, czyli stolica wyspy. Niewielkie miasteczko, 9000 ludzi tam żyje, San Sebastián de la Gomera. Tam, gdzie widać nasz prom, który jeszcze stoi, stały kiedyś jednostki Krzysztofa Kolumba. On właśnie stąd, z tego portu, 6 września 1492 roku wyruszył w podróż w nieznane, jak mu się wydawało, do Indii. Widać też wyraźnie Teneryfę, no, widać masyw Teide i widać różnicę pomiędzy klimatem na wyspie. Bo spójrzcie tylko, na południu delikatne chmurki, ale powietrze w zasadzie przejrzyste. Natomiast północ
skąpana w morzu obłoków. No i też stąd widać, jaka jest ta wyspa. Oczywiście również wulkaniczna, niewielka, bo ma 20 km średnicy, że tak powiem, ale przez ukształtowanie terenu jeździ się tutaj drogami niezwykle krętymi. Nie ma, tak jak na Teneryfie, autostrady, no więc to trochę czasu zajmuje. Ale jest przecudnie, no ten widok wart jest naprawdę wszystkie pieniądze. W tym miejscu z pewnego oddalenia widzimy, jak wyglądają miejscowe drogi. No są po prostu wykute w skałach. Ta linia majacząca na horyzoncie różni się od tej drogi, przy której jesteśmy, że tam przepaść jest tylko z jednej strony, a tutaj mamy ją ze stron dwóch. Jeszcze w latach 30. XX wieku wyspę zamieszkiwało mniej więcej 60 000 ludzi. W tej chwili liczba ludności skurczyła się o połowę. Dlaczego? Z powodu wojny domowej w Hiszpanii i rolnictwa. Spójrzcie, niezwykle trudny teren, ale ludzie robili tutaj tarasy i różne rzeczy uprawiali. Ale właśnie w czasie wojny domowej ten łańcuch dostaw do hiszpańskiej metropolii został przerwany, więc ludzie nie mieli z czego żyć i wyjechali masowo na przykład do Ameryki Południowej. Kapelusz trzymam w dłoni, ponieważ strasznie tutaj wieje. Na razie mamy słońce, ale czekamy na chmury, bo w tych chmurach zobaczymy coś doprawdy niezwykłego. Jesteśmy w tej chwili niemal dokładnie na granicy strefy słońca i chmur. Tam jeszcze przebija się błękit, ale te obłoki schodzą coraz niżej i tam dalej będziemy już całkowicie wśród chmur. Wyspa bardzo niezmieniona przez człowieka. No, zresztą niewielu turystów tutaj też przybywa rocznie, mniej więcej 200 000. Teneryfa to są miliony. I dzięki temu, dzięki ukształtowaniu terenu, również dzięki tym chmurom, mamy tutaj coś, co jest naprawdę do zobaczenia już tylko w kilku miejscach na świecie. Ale żeby to zobaczyć, musimy podjechać nieco dalej. No ale jak tu jechać w ogóle? Gdyż gdziekolwiek byśmy nie stanęli, to człowiek przeciera oczy ze zdumienia, jak też tu pięknie. Tu przed sekundą niemal był jeszcze całkowity błękit. A teraz widzicie, wiatr idzie z góry i zobaczcie, jak się zmienia. Najwyższy punkt wyspy wznosi się na wysokość 1500 metrów nad poziom morza. Ale już od wysokości 1000 metrów zaczyna się prawdziwy miejscowy skarb. Ba, nie tylko skarb miejscowy, ale skarb całej ludzkości. Chodzi mianowicie o laurisilva, czyli las laurowy albo też wawrzynowy. Las pierwotny, pochodzący z trzeciorzędu, który w niezmienionej formie do naszych czasów przetrwał. Mieliśmy namiastkę tego na Maderze, ale tutaj jest owego lasu znacznie więcej. No i jest on oczywiście uważany za dziedzictwo kulturowe ludzkości, jest wpisany na listę UNESCO. Dlaczego ten las przetrwał? No po pierwsze człowiek tego nie wyciął, ale po drugie niezwykłe warunki klimatyczne. No, teraz akurat mamy szczęście, gdyż słońce na chwilę przedarło się przez obłoki. To dobrze dla zdjęć, ale normalnie tutaj bez deszczu jest cały czas niezwykle mokro. No spójrzcie choćby tutaj, to jest całkowicie mokre. To właśnie dzięki tym chmurom mamy wilgoć, brak ingerencji ludzkiej i to wszystko wygląda tak, jak wyglądało w trzeciorzędzie. Niezwykła rzecz, kompletnie mokre. Można to zwiedzać, można po tym chodzić, oczywiście po wyznaczonych ścieżkach. Przepiękne, ekscytujące.
Skoro mamy tak niezwykły i tak piękny las, no to mamy również Park Narodowy, a w jego sercu jedną tylko restaurację. To nie jest miejsce à la carte, tutaj się płaci i podają to, co podają po prostu. Ale na szczęście są to emblematyczne miejscowe dania. To są dwa sosy, które spotkamy wszędzie na Wyspach Kanaryjskich. Zielony to mojo verde, czerwony to mojo rojo. Tu kolendra, a tu papryka suszona, potem moczona, no i to miksowane. To jest mieszanka miękkiego sera koziego i właśnie mojo rojo. Almogrote to się nazywa. Bardzo dobra rzecz i to już jest wyłącznie z tej wyspy. Popache de Beros, czyli zupa zielona w kolorze, bo jej bazą jest zielenina, która przypomina naszą rzeżuchę. Dość podobne w smaku i teraz dotykamy niezwykle ważnej rzeczy dla całych Kanarów. Gofio. Gofio, czyli mieszanina prażonych i mielonych ziaren. No, różny może to być skład. Kukurydza, ciecierzyca, zboża, inne. Kukurydza to też zboże. No i z tego się robi taką papkę jak polenta, albo też po prostu zagęszcza zupę. Niech to wsiąknie, zagęszczę to umiarkowanie, a teraz almogrote. Mieliśmy szczęście się z tym wcześniej zapoznać na Teneryfie, choć było napisane tam, gdzie to podawano, że to jest specjał właśnie z La Gomery. Doskonałe, w dodatku lepsze niż na Teneryfie, tam były grudki sera, a tutaj mamy muślinową konsystencję. No a teraz potache de Beros. Gęsta, ciepła i pożywna, co jest ważne. Na zewnątrz 12 stopni, na dole 20 kilka, tu na górze 12. Kieliszek czerwonego wina, już nie ma znaczenia, co będzie na drugie, pewnie mixed grill. To w zupełności wystarcza, by poczuć się kulinarnie na La Gomerze umocowanym. Drodzy Państwo, pan Jorge, który zademonstruje Wam kolejną rzecz wpisaną tutaj na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Chodzi mianowicie o Silvogomero, czyli język gwizdany. No, ktoś był po jednej stronie góry, ktoś po drugiej stronie góry. No i teraz gwizd niesie się znacznie dalej niż głos, więc wymyślono tu specjalny język. Co ciekawe, w czasach Franco ten język był zabroniony, no, ponieważ dyktatury chcą wszystko kontrolować i również stróże prawa musieliby znać ten język, a nie znali, więc zabroniono. Teraz się rozwija, uczą go w szkole. No i króciutka demonstracja. Señor Jorge, una botella de vino tinto local, por favor. No i już idą z flachą za sąsiedniej góry. Gracias. Gracias. Mirador de Abrante, czyli bez wątpienia najsłynniejszy punkt widokowy na całej wyspie. Najsłynniejszy, bowiem jest to rodzaj platformy ze szklaną podłogą, platformy zawieszonej nad przepaścią. Wracając do języka, to co roku odbywał się tutaj dość niezwykły konkurs. Mianowicie jakaś osoba wypowiada zdanie po hiszpańsku, następnie gwizdacze rozstawieni dookoła całej wyspy powtarzają owo zdanie w owym gwizdanym języku, by na końcu to zdanie dotarło do tej osoby, która je wypowiedziała. I w 90 paru wypadkach powraca ono w formie niezniekształconej. Jest to zdanie dość abstrakcyjne, typu koza zjadła obcęgi albo ciocie boli głowa. Ten język jest niezwykły, ale przede wszystkim niezwykłe jest piękno La Gomery.
Można powiedzieć, że nasza gomerańska historia powoli zatacza koło. No, stamtąd przypłynęliśmy, tam wysiedliśmy z promu i tam wracamy. A rzeczywiście jechaliśmy dookoła wyspy, wzdłuż tamtego masywu. Potem okrążyliśmy całą, no i jeszcze parę lat temu jechalibyśmy tędy, bo to jest stara droga, ale nowa, z tunelami, wiedzie obok. Jakość asfaltu doskonała, ale droga wyspiarska, dość wąska. Zatem widzieliście cuda przyrody, ale czy La Gomera może się pochwalić czymkolwiek w kwestii urbanistyki, zabytków architektury? No może, nie w tym miejscu. Tu mamy akurat wioseczki, parę domów rozrzuconych na dość sporej przestrzeni. Natomiast tam, gdzie jedziemy, jest coś, co jest prawdziwym rarytasem na Kanarach. San Sebastian, albo jeszcze lepiej San Sebastian przed nami, ponownie. Skoro z tego miejsca wypływał Kolumb, skoro tutaj aprowizował swoje jednostki, znaczy to, że musi to być stare miasto. To nie jest stare miasto w sensie całkowicie zachowanego układu urbanistycznego, ale jest w nim naprawdę kilka rzeczy bardzo wiekowych i godnych pokazania. No, czas nas nieco nagli, bo do promu została godzina, ale przynajmniej jedną muszę wam koniecznie pokazać. La Gomera w trakcie swej historii hiszpańskiej nosiła dwie nazwy. La Gomera to dzisiaj, ale początkowo od czasów owej słynnej wyprawy Kolumba nazywano ją La Isla Colombina, czyli właśnie wyspą Kolumba. Hiszpanie tutejsze wybrzeże opanowali już w roku 1405. No zwłaszcza tu im się podobało, bo był naturalny port. I w związku z tym w roku 1450 postanowili wybudować coś takiego. Wspaniały przykład architektury obronnej to jest Torre del Conde, czyli wieża hrabiowska, tak to się nazywa, i broniła ona Hiszpanów z dwóch stron. Oczywiście od strony morza mogli przypłynąć piraci portugalscy, brytyjscy albo też holenderscy, ale początkowo ważniejsza była funkcja obronna od strony lądu, no bo tam we wnętrzu wyspy mieszkali Guanczowie, którzy przecież nie chcieli poddać się bez walki. To jest całkowicie zachowane i odremontowane. No i stoi dzisiaj pośrodku miejskiego parku. Profesor Stanisław Pigoń napisał wspomnienia pod tytułem Z Komborni w świat. Gdyby Kolumb napisał swoje pamiętniki, to powinien by je zatytułować San Sebastian de la Gomera do Ameryki. No więc jak się może nazywać główny plac San Sebastian? To jest oczywiście Plaza de las Americas. Mamy kilka pięknych, zabytkowych budynków z charakterystycznymi kastylijskimi balkonami na bank zrobionymi z sosny kanaryjskiej, a tam mamy prom, więc widzimy się jutro. Chciałoby się powiedzieć na stałym lądzie, ale nie. Również na wyspie, tylko że większym. Przed nami i przed wami Tenerife. Witaj ponownie, Teneryfo. To też jest bardzo charakterystyczny element miejscowego pejzażu, czyli osiedla domów i apartamentów, w których to mieszkają emeryci ze Szwecji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii i zresztą nie tylko emeryci, nie tylko z tych krajów. Polacy coraz częściej tutaj inwestują. W tym wypadku mamy od razu przy tym kompleksie pole golfowe, tam mamy restauracje, supermarkety, ale nade wszystko mamy bliskość oceanu. Miejsce jest dość wypasione, więc muszę się do tego kulinarnie dostosować. Potrawa będzie prosta, ale posz. To jest naturalna miejscowa plaża, czyli taka nieudoskonalona przez człowieka. Czarny wulkaniczny kamień albo też czarny wulkaniczny piasek.
No i tutaj mamy taką ładną zatoczkę, rodzaj lagunki. Ludzie się kąpią, ludzie plażują, a ja kupiłem w sklepie coś, co nazywa się Lomo de Atun i jest po prostu tak zwaną polędwiczką z tuńczyka. Trzymane w chłodzie, jeszcze zimne. Niech sobie czeka. Zrobię coś, co można by nazwać tatarem, ale skoro jesteśmy w tak modnej okolicy, to może być to nawet ceviche, no bo ten tuńczyk będzie po prostu surowy, ale będzie z dodatkami. Ważnym dodatkiem jest awokado. Kupiłem awokado miejscowe, więc jestem pewien, że nie stoi za tym żaden meksykański kartel. Nie może ono być zbyt miękkie, ponieważ muszę je pokroić w kosteczkę. Jeśli będzie zbyt miękkie, to się rozpadnie. Jest idealne i teraz trzeba je tak ponacinać i potem to wyjmiemy łyżką do miski i od razu będę musiał czynić kolejne rzeczy, wiecie, awokado bez pestki albo bez soku z cytryny, bądź też z limetki niezwykle szybko ciemnieje. Nacięte, kosteczka do środka idzie i od razu duża doza soku. Mamy awokado skąpane w soku z limetki, więc nie ściemnieje. No i teraz trzeba dopasować wielkość kostek tuńczyka do tego, co jest tutaj. Te kostki nie są najdrobniejsze, no więc tak, to będzie w zasadzie coś w rodzaju ceviche, bo tatar to byłby albo bardzo drobno posiekany, albo wręcz zmielony. Dość niewygodnie się tutaj działa, zważywszy na to, że stół jest niski, ale kroimy to w podobną kostkę mniej więcej. I do miski z awokado. Ryba niejako ugotuje się w sosie z limetki. Trzeba to dokładnie wymieszać, żeby ów proces w cudzysłowie gotowania nastąpił i zaraz zobaczycie, jak kawałki tuńczyka będą zmieniały kolor, zrobią się dużo jaśniejsze. No i teraz dajmy temu 2-3 minuty. O, już to widać wyraźnie, widzicie? Kwas zaczął działać. Dajmy temu 2-3 minuty, niech ten proces się dopełni. Kolejne rzeczy. Teraz kontrapunkcik kolorystyczny, choć również smakowy. Pomidory obrane ze skórki, wypestkowane. No to trzeba pokroić w drobną kosteczkę. Więc teraz właśnie to czynię. Taka kosteczka w zupełności wystarczy. To ma być tylko taki akcencik kolorystyczny, również smakowy, ale nie dominujący. Tu mam przykrytą kolendrę i przykryję ją jeszcze, bo bryza z nadoceanu jest dość spora, a dodaję tu drobno posiekaną cebulę, też nie za dużo. Czy to jest cebula zwykła, żółta, czy biała, czy czerwona, zależy od waszego uznania. I teraz kolendra. Nie trzeba jej w ogóle siekać, wystarczy ją po prostu porwać w dłoniach, czyli odrzucić łodyżki, listki, wprowadzić do środka. Co też czynię, a nie jest to łatwe, zważywszy na wichar. Naprawdę nie ma sensu kolendry siekać. Te listki zaraz się wymieszają ze wszystkim, zwłaszcza, że za chwilę znajdą się tutaj jeszcze dwie płynne rzeczy. Sól. Soli niewiele, ponieważ jedną z tych płynnych rzeczy jest sos tajski sriracha. A sriracha sama w sobie jest rzeczą ostrą, ale również słoną. Więc dodajemy tego z umiarem. No i wypełniamy to już oliwą. Oliwa jest spoiwem. Oliwa jest ważnym elementem smakowym. No i mimo, że mamy w środku chili w sriraczy, to dodajemy tutaj jeszcze trochę. Zatkaj się. Nie mówię sam do siebie, tylko mówię do oliwy. Dodajemy tutaj trochę świeżo zmielonego pieprzu. I co teraz? No i teraz już nic. Teraz już tylko to ładnie mieszamy. Próbujemy.
No i jemy, a jak, to zaraz wam pokażę. Gdybyśmy byli w eleganckiej restauracji, to rzecz jasna, miałbym taką foremkę, nałożyłbym to, to by miało nadany charakterystyczny kształt, byłoby na środku talerza, tu by były różne szlaczki, ale mimo że jesteśmy w okolicy eleganckiej, to jednak w sytuacji plażowej. No więc mam miejscową półbagietę, no bo to jest mniejsze niż cała typowa bagietka, więc zrobię to tak, jak również to można zrobić. Nacinamy ją i teraz, zobaczcie, i teraz układamy tutaj solidną porcję owego ceviche tatara. Spadło? Bardzo dobrze. Zaraz spróbuję. Moi drodzy, proste, piękne i w rzeczy samej nawet eleganckie. Tuńczyk świeży u nas jest. Spróbujcie. Przed nami góry Tenów. Masyw jest piękny. Zresztą, który masyw na Teneryfie nie jest piękny? Ale on charakteryzuje się jeszcze jedną wspaniałą rzeczą. Otóż w tychże górach Tenów, w tym masywie, mamy najgłębsze, najwspanialsze wąwozy na całej Teneryfie. Zresztą samo słowo wąwóz jest wspaniałe, no bo wąwóz to po hiszpańsku baranko, ale gdyby go wymówić zgodnie z kastylijską logiką, to byłoby baranko, a wąwozy to los barancos. No i właśnie przed nami jeden z tych wąwozów. Musimy zjechać ową wąską drogą na sam dół. Jaki to wąwóz? No, niech będzie to jeszcze przez chwilę niespodzianka. Na końcu owej spektakularnej drogi mamy wyjaśnienie, czemuż to ów wąwóz nazywa się Barranco de Masca. A to z powodu właśnie tej wioski, do której droga prowadzi, wioski o nazwie Masca. Ta droga się tutaj na wiosce kończy. Jest zejście niezwykle wymagające piesze w stronę oceanu, ale tylko dla wyrafinowanych chodziarzy górskich, przystosowanych do tego. Nigdy nie byłem w Peru, ale twierdzą ci, którzy byli, że ów krajobraz przypomina niezwykle Machu Picchu. W tej szczelinie pomiędzy górami widzimy naszą znajomą La Gomerę. No ale przede wszystkim widzimy, jak to jest miejsce niezwykłe. Maleńka, autentyczna wioseczka, choć dzisiaj znacznie więcej niż ludzi tu mieszkających jest turystów. Więc pamiętajcie, jeśli chcecie przyjechać tutaj samochodem, to w całej wiosce jest tylko 60 miejsc parkingowych. Nie można tutaj robić żadnych dodatkowych parkingów. W ogóle to jest teren chroniony, poddany ścisłym rygorozom. No więc ile się aut zmieści, tyle się zmieści. Więc najlepiej przyjechać tu wcześnie rano. Ale czy przyjechać warto? No tam do Kapa. Warto. To jest miejsce przecudne. Domów jest tu góra kilkadziesiąt, położonych tarasowo w związku z ukształtowaniem terenu. Największą równą przestrzeń zajmuje główny plac wioski. Na środku cudowne drzewo, Ficus beniaminus. No ma co najmniej kilkaset lat. No i obok wszystko, co potrzebne do życia, czyli kaplica, a tam bar i restaurante. Tutaj skupia się życie wioski. Oczywiście dzisiaj znacznie więcej niż mieszkańców jest turystów, ale wcześnie rano da się wytrzymać. Przede mną kafe bonbon, czyli espresso z dozą dość sporą mleka skondensowanego i miejscowa lemoniada domowa z tutejszego kaktusa. Podobno rzecz niezwykle zdrowa. No i ostateczna konstatacja. Oczywiście, kiedy przyjedziecie tutaj wypocząć, prawdopodobnie traficie na południe Teneryfy. I jeśli ograniczycie się do kąpieli i wypoczywania
stacjonarnego, no nie będzie to nic złego, ale wówczas spotkacie się z miejscowymi, którzy zajmują się głównie obsługą ruchu turystycznego i zobaczycie miejsca, które w tej części świata jako miejsca przeznaczone dla wypoczywających turystów wyglądają dość podobnie. Wystarczy wszakże odrobinę wysiłku i odrobinę chęci, by zgłębić tę wyspę, która, jak widzieliście, ma wiele wspaniałych miejsc, ma wiele tajemnic. Myśmy jedynie musnęli powierzchnię zjawisk. Możecie pojechać na La Gomerę, to jednodniowy wypad. W ogóle możecie odkryć piękno Teneryfy i La Gomery na własną rękę. I wówczas, moim skromnym zdaniem, będzie to wypoczynek kompletny. A teraz kaktus. Super, to nie jest prawie w ogóle słodkie, no, w przeciwieństwie do tego. Moi drodzy, cóż wam mogę na koniec powiedzieć? Ola, ciao.